Jestem ciekawy, czy wiedzieliście, że tutaj z żółtego szlaku na Luboń Wielki też widać Tatry. A widać i ja wam pokażę, w którym miejscu. No, także warto czasem zejść ze szlaku na polankę, rozejrzeć się. Zaraz wejdziemy na Perć Borkowskiego i zobaczymy, jak trudna jest to przeprawa. Pani się poddaje, czy już zaliczone i z powrotem? Poddaję się. Fenomenalne żarcie. Wszystko się budzi do życia, wszystko kwitnie. Pięknie tutaj jest. Cześć, z tej strony Paweł. Dzisiaj witam Was z miejscowości Rabka, a dokładniej z jej malowniczej części zwanej Zaryte. I stąd zaczynam wędrówkę na kolejny ponad 1000-metrowy, najbardziej wybitny ze wszystkich szczytów w Beskidzie Wyspowym, Luboń Wielki. Mam zamiar sprawdzić tutaj, czy słynna Perć Borkowskiego jest trudna do przejścia i czy tutejsze Gołoborze, największe w Beskidzie Wyspowym, w ogóle umywa się do Gołoborzy świętokrzyskich. Nazwa tej miejscowości wzięła się od legendy o zbójniku Tomku Luboniu, który przejeżdżając tędy ujrzał Arelkę, córkę złego czarownika Arwota. Wtedy zatrzymał konie w biegu tak, że kopytami wryły się w ziemię. No i było zaryte. Do 1927 roku Zaryte było samodzielną wsią. W 1927 natomiast zostało włączone w granice gminy Rabka. Zaryte był to bardzo popularny w okresie międzywojennym ośrodek wypoczynkowy dla mieszkańców Krakowa. W 1884 roku otwarto tu stację kolejową, która na dzień dzisiejszy służy już tylko do przejazdów pociągami retro. Luboń Wielki, 1022 metry, to jest szczyt bardzo charakterystyczny, przez to, że ustawiono tam wieżę przekaźnikową, którą widać tutaj już z podnóża. A ja idę w pięknych warunkach przyrody, kwitną poziomki, pięknie świeci słońce, nie jest za gorąco, 16 stopni, idzie mi się na razie bardzo wygodnie. Z informacji takich technicznych to samochód zostawiłem na płatnym parkingu pod Lewiatanem. Życzą sobie tam 10 zł. Podobno gdzieś dalej, nieco dalej jest darmowy parking obok cmentarza. To, co mnie najbardziej interesuje, to fakt, że wychodzą stąd 3 szlaki na Luboń Wielki. Niebieski, żółty i zielony. Zaplanowałem trasę w taki sposób, by zrobić pętlę, podchodząc trudniejszym żółtym szlakiem, to jest tak zwana Perć Borkowskiego, a zejść niebieskim wzdłuż Rolskiego Potoku. Jednak mojej uwadze nie umknęła piękna, budząca się do życia przyroda. Moi drodzy, piękny jest tutaj ten początek trasy. Idziemy wśród łąk, kwitną storczyki, jaskry, poziomki. Ci, co lubią takie klimaty, takie kwiatki, na pewno będą zadowoleni. Maj to naprawdę wspaniały miesiąc, wszystko się budzi do życia, wszystko kwitnie. Pięknie tutaj jest, te łąki, pięknie się tutaj idzie. Z tyłu za mną wspaniały widok. Naprawdę jestem zauroczony tym miejscem. Mogę już dalej nie iść. A jednak poszedłem i bardzo dobrze się stało. Proszę Państwa, niektóre rzeczy w życiu dzieją się przez przypadek. Ja zszedłem ze szlaku za potrzebą, odwróciłem się w tył i oto co mnie spotkało. No, także warto czasem zejść ze szlaku na polankę, rozejrzeć się, bo można spotkać piękne widoki. Jak widzicie, warto czasami zboczyć z wyznaczonej ścieżki, by spotkało nas coś naprawdę fajnego.
Ta polana znajduje się na lewo od szlaku, zaraz nieopodal wejścia do lasu. Lasu, który jest naprawdę klimatyczny, czysty i o tej porze roku zachęca nas zapachem i zielenią do dalszej wędrówki. W rezerwacie Luboń Wielki zobaczymy największe w Beskidzie Wyspowym gołoborze, czyli rumowisko skalne. Będą tam też tak zwane dziurawe turnie. Ja to rozumiem tak, że są to takie większe, pojedyncze skały znajdujące się na tym gołoborzu. Sprawdzimy to, jak dojdziemy. I na tym terenie będzie też 13 jaskiń. Wędrówka tutaj w obrębie łąk i pierwsze metry w lesie są bardzo wygodne i mało męczące. A teraz zaczęły się już kamienie pod nogami. To znaczy, że zbliżamy się do rezerwatu Luboń Wielki. No i tętno przyspiesza. Organizm zaczyna się męczyć coraz bardziej, ponieważ jest coraz bardziej stromo. Całość mojej wędrówki zamknie się dzisiaj w 7 kilometrach, w tym 570 metrów podejść i 575 metrów zejść. W podszczytowych partiach żółtego szlaku wejdę na teren rezerwatu przyrody Luboń Wielki, gdzie znajduje się obszar pokryty osuwiskiem skalnym. Ponoć doliczono się tutaj aż 13 jaskiń, a najsłynniejsza jest jaskinia w Luboniu Wielkim. No witam Państwa w rezerwacie Luboń Wielki. Tutaj zaraz zacznie dziać się magia, rozpocznie się najciekawszy odcinek naszego szlaku. Zaraz wejdziemy na Perć Borkowskiego i zobaczymy, jak trudna jest to przeprawa. Pani się poddaje, czy już zaliczone i z powrotem? Poddaję się. Tak? Poddaję się, bo boję się tam wejść, bo tam Ciężko? no po skałach takich trzeba iść. No przed chwilą minąłem panią, która zrezygnowała z podejścia percią. Mówi, że się boi. Za ciężko. No zaraz zobaczę faktycznie sam, jak to wygląda. Perć Borkowskiego to żółty szlak turystyczny w Beskidzie Wyspowym, biegnący z Rabki Zaryte na szczyt Lubonia Wielkiego. Jego nazwa pochodzi od nazwiska Stanisława Dunin-Borkowskiego, działacza turystycznego, budowniczego i wieloletniego gospodarza schroniska PTTK na Luboniu Wielkim. Spotkałem kolejnych ludzi, którzy mówią, że to podejście jest bardzo ciężkie i że się cieszą, że schodzą żółtym szlakiem, a nie nim podchodzą. No zaraz zobaczymy, bo aż jestem coraz bardziej ciekawy, jak ta Perć Borkowskiego dalej wygląda. Jak będziecie wchodzić żółtym szlakiem tutaj na Gołoborze, koniecznie odwróćcie się do tyłu. To jest fenomenalny widokowy szlak. Świetnie widać Tatry. Dzisiaj mam przejrzystość powietrza idealną. No widoki mam wspaniałe, o czym w żadnym filmiku na YouTubie nikt nie wspomniał. Fenomenalny widokowy szlak, nawet lepiej tu widać niż z Ćwilina, czy nawet z wieży widokowej na Modyni. Piękne widoki, polecam każdemu. To rumowisko skalne, po którym szedłem, złożone jest z małych kamieni, a teraz wchodzimy w teren nazwany dziurawymi turniami i są to już większe odłamki skalne. Na tym terenie mamy też
13 jaskiń i tutaj mamy takie wejście do jednej z nich. Bardziej to jest taka szczelina niż jaskinia, ale jest. Pora na dwa słowa o szlaku. Szlak żółty, bardzo dobrze oznaczony, czysty, żadnych śmieci tutaj nie widzę. Na szczycie tego Gołoborza przy kapliczce, takiej tam jest taka mała zniszczona już kapliczka, szlak odbija w lewą stronę. Trzeba się pilnować, bo można pójść prosto, zapominając się, ale oznaczenia są, także jedynie przez swoje rozkojarzenie i nieuwagę możecie nie trafić. Bardzo dobrze oznaczony szlak. Wygląda na to, że Perć Borkowskiego mam już za sobą. Wszedłem teraz na połączenie szlaków żółtego z czerwonym. No jestem szczerze mówiąc trochę zaskoczony, bo po drodze spotykałem ludzi, którzy jakoś tam negatywnie reagowali. Pani zawracała, inni mówili, że nie dadzą rady, że podejść to by nie dali rady tędy. A ja tak oceniam ten szlak na jakiś poziom trudności 3/10. Spodziewałem się czegoś znacznie trudniejszego. Nie jest tutaj trudno, może w gorszych warunkach, gdyby było mokro, ślisko, może wtedy tak. A ja już dochodzę na szczyt, do schroniska na Luboniu Wielkim, gdzie może wejdę, wypiję jakąś kawę, może coś zjem. Zaraz zobaczymy. Schronisko na Luboniu Wielkim zostało oddane do użytku 9 sierpnia 1931 roku. Budynek przypomina bajkową chatkę Baby Jagi. Można tu dobrze zjeść i przenocować. Zaraz przy wejściu znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się niesamowity widok na Beskid Wyspowy. Mamy tu również miejsce na ognisko, radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy Luboń Wielki, stację meteorologiczną oraz kapliczkę. Jestem już na szczycie Lubonia Wielkiego, 1022 metry. Odszedłem troszkę od tych szlakowskazów, ponieważ tutaj jest ta wieża przekaźnikowa i mikrofon wyłapuje mi jakieś fale radiowe, słychać jakąś muzykę i straszne zakłócenia są mojego głosu. Nawet nie wiem, czy to się teraz dobrze nagra. W każdym razie tutaj na górze mamy piękne schronisko, które trochę przypomina chatkę Baby Jagi. Mamy punkt widokowy, z którego widać idealnie szczyty Beskidu Wyspowego. Mamy miejsca na ognisko, mamy też kapliczkę. Co tu jeszcze jest? No ta wieża przekaźnikowa, o której wspomniałem, i stacja meteorologiczna. Teraz będziemy wchodzić do schroniska, to znaczy ja będę wchodził do schroniska, może Wam coś z niego pokażę, a może nie. Jeśli nie, no to spotkamy się w drodze powrotnej niebieskim szlakiem do Rabki Zaryte.
Proszę Państwa, szczyt Lubonia Wielkiego i schronisko na szczycie zostawiam już za sobą. Schodzę teraz z powrotem do Rabki Zarytego, ale niebieskim szlakiem wzdłuż Rolskiego Potoku. No na pewno zdecydowanie mniej ciekawy i atrakcyjny niż ten żółty, fenomenalny, naprawdę rewelacyjny szlak Perć Borkowskiego. Klimatyczny, widokowy, urokliwy, naprawdę każdy z Was musi tu przyjechać i koniecznie zobaczyć ten szlak. Jest to chyba najlepszy szlak, jaki do tej pory widziałem w Beskidzie Wyspowym. Druga sprawa, schronisko. W schronisku pojadłem pysznej kwaśnicy i hit schroniska, czyli kiszkę z bigosem. Fenomenalne żarcie. Jak tutaj przyjdziecie, pojedzcie sobie tam koniecznie. Niedrogo, naprawdę niedrogo jak na takie miejsca, bo zdarzało mi się płacić już więcej, a tutaj jestem mile zaskoczony. I co? I pan w schronisku powiedział mi, że jest 10 miejsc, jakby ktoś się chciał przenocować na terenie schroniska, tej chatki takiej podobnej do domku baby Jagi, i 10 miejsc w pobliskiej, tam stojącej obok bacówce. Ale powiedział, że jak przyjdzie więcej osób, to tak upchniemy, żeby każdego przenocować. No i takie podejście mi się podoba. Dobra, moi drodzy, widzę, że tutaj na tym niebieskim szlaku się już niewiele wydarzy. Za chwilę wychodzę z lasu i potem prosto do Rabki Zarytego pod Lewiatan, gdzie na parkingu zostawiłem samochód. Dla Waszej wiedzy to ten parking jest płatny 10 zł. Opłatę się uiszcza w kasie sklepu, tak jakby kto nie wiedział. Ale podobno nie zamykają tego parkingu. Tam gdzieś czytałem, że jakimś drutem czy jakimś łańcuchem tam te samochody zamkną, jak ktoś nie zapłacił. Nie, nic takiego raczej nie ma. Nawet pytałem tą kobietę, co tam sprzedaje, to mówi, że nie zamykają. I ode mnie krótko i na temat. Koniecznie odwiedźcie Luboń Wielki, koniecznie idźcie żółtym szlakiem Percią Borkowskiego, którym tam zejdziecie, wasza brocha. Ale koniecznie wejdźcie żółtym, urokliwym, widokowym, niesamowitym szlakiem w Beskidzie Wyspowym. Cześć!